Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ja może na początek... Będę wdzięczny. Ja przedstawię panią Ewę Franczak. Pani Ewa jest menedżerem jest w grupie Nichols i jest przy okazji szefową projektu, która prowadziła wdrożenie Dynamics 365 w firmie Nichols. Pani Ewo, poprosiłbym, żeby pani zechciała na początek opowiedzieć kilka słów o firmie Nichols, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Nichols Poland. Firma Nichols jest grupą, która ma w sumie 3 oddziały. Centralę mamy w Belgii i 2 zakłady produkcyjne we Francji i w Polsce. W Polsce jest największy zakład produkcyjny, który liczy mniej więcej 450 pracowników. No i obroty całej grupy Nichols sięgają około 2 miliona euro rocznie. Zajmujemy się produkcją głównie środków czystości, takich jak gąbki, zmywaki, ściereczki, ale również od strony chemii, jak odświeżacze powietrza czy kostki do toalet. Zwykle robimy to pod markami naszych klientów. Stąd Nichols jako marka nie jest tak dobrze znana. Pani Ewo, co zadecydowało o tym, że Państwo chcieliście wybrać Dynamicsa jako ten system, który będzie dla Was odpowiedni? No bo dużo tutaj już powiedzieliśmy o Dynamicsie, ale Państwo na pewno kierowaliście się swoimi własnymi kryteriami. Wiem, że też Państwo oglądaliście rozwiązania konkurencyjne, więc jakieś przewagi ten Dynamics musiał mieć. Tak, to prawda, że dużo oglądaliśmy dostępnych elementów, które są na rynku. Co zadecydowało? No przede wszystkim, mimo że jesteśmy firmą rodzinną, innowacyjność jest dla nas ważna. Druga rzecz, która była bardzo istotna, to możliwość pracy jako grupa przy użyciu jednego systemu. Mieliśmy to wcześniej, ale był to bardzo przestarzały system i bardzo skustomizowany. Stąd zależało nam na tym, żeby móc wprowadzić standard systemu obecnego na rynku bez specjalnych modyfikacji. Jasne. A jakie wyzwania Państwo napotkaliście w trakcie wdrożenia? Co było tym tak naprawdę największym problemem, na który Państwo natrafiliście? No bo wiadomo, że w trakcie wdrożeń różne problemy niestety się pojawiają. Tak, no i znowu tutaj przyznam, to prawda. Wyzwań mieliśmy bardzo dużo, przez to, że jednak jest olbrzymia różnica między tym, jak pracuje Francja, Belgia i Polska, łącznie z polskim ustawodawstwem. Największym wyzwaniem, o którym na pewno warto powiedzieć i to w jakiś sposób powinno służyć jako chyba przykład dla innych podobnych firm, które pracują jako grupa, to fakt, że centrala założyła, że Polska będzie zwykłym rolloutem. W momencie, gdy się okazało w zeszłym roku, w październiku, że nie da rady, że jesteśmy dokładnie w punkcie wyjścia, czyli 3 lata temu niemalże, Zachód jest bardzo dobrze przygotowany do startu, podczas gdy Polska jest daleko, daleko przed możliwością uruchomienia. No, zaczęliśmy szukać różnych rozwiązań na rynku, bo deadline się zbliżał, to znaczy miał być to maj 2018. A kiedy dokładnie Państwo wystartowaliście? Wystartowaliśmy w maju 2018. To proszę nam powiedzieć, jak to się stało, bo generalnie sporym wyzwaniem to było, tak jak już pani tutaj sama powiedziała. Tak, bardzo dużo zawdzięczamy firmie Anegis i naprawdę tutaj w zeszłym roku, w październiku, przy współpracy z konsultantami Anegis, bardzo intensywnej pracy z wyjazdami na Zachód po to, żeby konsultanci poznali, jakie rozwiązanie zostało przygotowane na Zachodzie i co należy dostosować do polskiego ustawodawstwa. Oraz nauczyć polskie planowanie produkcji, jak pracować w warunkach, które zostały narzucone przez Zachód, to zdecydowanie tutaj muszę powiedzieć, że zawdzięczamy waszej firmie. Bo dzięki temu wszyscy byliśmy przygotowani na maj 2018. Pani Ewo, bardzo dziękuję. No. To może jeszcze jakaś ostatnia rada dla firm, które chciałyby w przyszłości wdrożyć system informatyczny?
No, tych rad na pewno wiele. Jeżeli jedna pani nie przychodzi, to ja myślę, że bardzo chętnie zaprosimy zainteresowanych po prostu w kuluary po to, żeby porozmawiać o tym wdrożeniu i o wyzwaniach troszkę głębiej. Dzisiaj z racji braku czasu myślę, że państwu podziękujemy. Bardzo dziękuję i zapraszam w przypadku jakichkolwiek pytań.